Dzień dobry, witamy Was wszystkich serdecznie. Dzisiaj będzie odcinek bardzo króciutki o tym, jak definitywnie, co jest najciekawsze, definitywnie pozbyć się ptaszyńca i piórojadów z Waszych kurek, tak aby miały zdrowe, nieswędzące życie. W przeciągu tych 2 lat, jak posiadamy kurki, stosowaliśmy wiele sposobów, aby pozbyć się ptaszyńca kurzego u naszych kurek. Z większym lub mniejszym sukcesem, natomiast nigdy nie udało nam się go radykalnie pozbyć z naszego stada. Szukaliśmy metod, używaliśmy na przykład takiego płynu jak Ardap, którym spryskiwaliśmy kurnik, wszelkiego rodzaju miejsca, kurki od góry takim spryskiwaczem. Stosowaliśmy okrzemkę, stosowaliśmy węgiel taki, wiecie, z pieca, w którym mogły się kąpać. No, w okrzemce też się kąpały, były macane, nacierane w okrzemce. Co tam jeszcze było? Stosowaliśmy takie kartony, na końcu grzęt, nawijaliśmy kartony, które wymienialiśmy co tydzień. Sposobów było wiele. Trzymaliśmy to wszystko w szachu na tyle, że jakby no nie wpływało to może na dobrostan i na nieśność, natomiast zawsze to było w naszym kurniku. Koszty się mnożyły, bo mimo, że każdy z tych środków, powiedzmy, wystarcza na rok czasu i jako krzemka, że to na kupę wystarcza i tak dalej, ale jest przy tym masę pracy, ciągle efektu nie ma tego, wiecie, finalnego, że powiedzmy narobiliśmy się, ale kurki są już zdrowe i nic nie mają. Także szukaliśmy cały czas jakiegoś innego rozwiązania. Był nim Exolt, o którym wiedzieliśmy już od dawna. To za chwilę pokażę Wam w domu i jakby opowiem całą sytuację tego Exoltu i zamiennika, ponieważ Exolt jest bardzo drogi, a nam chodziło o lek, który jest w nim zawarty i znaleźliśmy go po prostu jakby no, w innej tabletce czy w innym leku dla kogoś innego. No i wreszcie czas zabić tego ptaszyńca. Brzdynk! Co mi deski niszczysz? No! Wiesz co? Dobra, bez jaj. Jest taki produkt, wydaje go weterynarz, nazywa się Exolt. Jest on najlepszym, jakim widzieliśmy, produktem chemicznym, który nie powoduje żadnej karencji na jajka. Natomiast tam jest chyba tygodniowa karencja, to musicie sprawdzić, tygodniowa karencja na mięso, która kompletnie zabija ptaszyńca i piórojady na Waszych kurkach. Problemem, jaki zawsze mieliśmy z tą firmą, było nie to, że jest chemią, ponieważ uważamy, że jak ktoś ma bardzo niską karencję, jest stosunkowo jakby zdrowe dla człowieka, natomiast była jego cena. Flaszeczka tego typu, czyli kosztuje 50 ml, kosztuje około 700 zł, także ja już widzę wielkie oczy do przydomowej hodowli, kogo na to stać. I takie samo mieliśmy zdanie, no po prostu dużo za drogi produkt. Kupę czasu zajęło mi poszukiwanie jakiegoś zastępstwa. Zaraz będziemy omawiać różnego typu rzeczy, jakie stosowaliśmy, aby kurki nie miały problemy z tego typu pasożytami. Trzymaliśmy je w szachu. Wiedzieliście, że spaliliśmy gniazda, wymieniliśmy to wszystko. Generalnie mamy to na pewnym poziomie utrzymane, natomiast nigdy jeszcze nam się nie udało jakby pozbyć problemu na dobre. Typu mamy kurki i nie mamy ptaszyńca. Zawsze coś tam jest i musimy cały czas to trzymać w szachu. To niestety mnoży koszty, no bo produkty naturalne typu okrzemka, typu praca, jaką Wam tam pokażemy, z kartonami na grzędach, typu opryski różnego rodzaju chemicznymi środkami. To jest też bardzo dobry środek i podobno ma długi czas działania na powierzchniach, które są opryskane. Trzymał je po prostu w szachu, ale no, jak mówimy, cały czas człowiek zużywa, praca.
Wiedzieliśmy, że Exolt potrafi, tak jak mówiłem, wybić do 99% ptaszyńca już po 2 tygodniach, czyli dzisiaj dajemy im do picia, bo do picia właśnie, to jest drogą doustną, to jest bardzo fajna sprawa. Dajemy im do picia odpowiednią dawkę tego preparatu. Po tygodniu powtarzamy, ponieważ muszą się nowy jakby cykl zacząć jajeczek, które były złożone w tym czasie podawania i praktycznie powinniście mieć problem z głowy. Dla pewności my będziemy używać, ponieważ jest to bardzo tani produkt, który jest zastępczy, będziemy używać go 2 razy w roku, na zimę i na wiosnę, tak żeby mieć na pewno problem z głowy i nie będziemy już kupować z zewnętrznych źródeł drobiu, raczej będziemy wszystko inkubować, żeby to się więcej, jakby wiecie, no żeby nie przyciągnąć czegoś z zewnątrz. Dobra, przejdźmy do rzeczy, bo jak zwykle się troszeczkę rozgadałem, bo jestem podkręcony, bo prawdopodobnie załatwiliśmy swoją sprawę. Exolt Bravecto. Pewnie wszyscy znamy tą firmę, która jest nam na kleszcze, na ptaszyńce, na wszy, na pchły, które są na pieskach i im się to daje do rzucia i jakby pomaga im to na kilka miesięcy pozbyć się dziadostwa. O co tu w tym wszystkim chodzi? Chodzi o składnik, przepraszam, będę patrzył, Fluralaner. Fluralaner. Jak sprawdzicie Exolt, to jest dokładnie ten sam składnik czynny. Chciałem po prostu go znaleźć w innym produkcie, ale który jest znacznie tańszy. Taka pastyleczka w pięknym, wielkim opakowaniu, która jest taka duża, kosztuje około chyba 120 zł. Tanie to nie jest, natomiast ta pastylka wystarcza Wam na powiedzmy jedno jesienne, no nie zakarmienie, ale podanie kurkom. Jakby jednorazowo powinno Wam zwalczyć cały problem. Za 100 zł, a w tym momencie Exolt, żeby zrobić to samo, kosztowałby 350 zł. Także połowa tej flaszki poszłaby na jednorazowe zakarmianie. Co trzeba zrobić? Bierzemy sobie, wyciągamy tą... Aha, przede wszystkim musicie obliczyć ilość drobiu, jaką macie w kilogramach. Czyli my przyjmujemy kurkę, że waży około 3 kg. Tu mam taką ściągę króciutką. Kurka waży około 3 kg, czyli na 3 kg masy ciała potrzebujecie podać 1,5 mg fluralenu. Cokolwiek powiedziałem, ale wiecie o co chodzi. Czyli składnika tego aktywnego. Tego składnika. Potrzebujecie 1,5 mg na jedną kurę. Popatrzcie, ta tabletka cała zawiera 250 mg tego składnika. Jak to, no to już jest prosta matematyka. My sobie policzyliśmy, ile mamy kurek i wychodzi nam, że z lekką nadwyżką pół takiej tabletki. Szefowa, proszę tu pokazać, jak Marcin dzielnie dzieli pół tabletki na pół, znaczy całą tabletkę na pół. Pół takiej tabletki podajemy jednorazowo do wody w małej ilości stosunkowo, tak żeby każda kurka mogła dzioba zamoczyć, jak najszybciej to wypiła i to już zaczyna działać. Drugie pół tej tabletki dajemy za tydzień. I to jest wszystko. Prawdopodobnie właśnie w tym momencie pozbywamy się ptaszyńca, czy tam piórojadów, czy co tam na kurach siedzi na dobre. No musimy to rozpuścić w wodzie. Znaczy ja właściwie to bym chyba jeszcze to trochę podziałał, bo ja nie wiem, jak to się rozpuszcza. Ale bardzo łatwo się rozpada, Wam powiem, także przyjemna sprawa. O, to się samo rozpuszcza. Tam była kropelka wody i widzę, że to już się ciapa robi. No na razie to, no to słuchajcie, no, co tu pokazywać. Tak, letnią wodę. Proszę bardzo, dziękuję bardzo. Jakaś łycha. I ciachamy. O, już się rozchodzi. Już się roztapia. Bardzo fajnie. W takim razie myślałem, że to będzie jakiś żelek, bo to jest niby tabletka do rzucia dla piesków, to pomyślałem, że wiecie, no taka będzie jak żel czy coś. Dolewamy to do wody. Ja bym przed podaniem zrobił tak, żeby kurki były, wiecie, nie miały innego źródła do picia. Musicie wszystkie skierować do tego jednego pojemnika. No z prostej przyczyny muszą się napić
tylko tego specyfiku, bo jeśli jakaś kurka Wam ucieknie i zacznie pić z innego, no to jakby wszystko bierze w łeb. Czyli 1 pojemnik na wodę na cały kurnik, 0,5 mg tego składnika czynnego na kilogram ciała kury. Liczycie ilość kur, mniej więcej razy 3 kg, bo większość z nich to około 3 kg. Wyjdzie Wam wtedy masa i ilość tabletki, którą musicie użyć. Ja kończę mieszać ten cały roztwór, wypiję sobie z połowę, żeby zobaczyć, czy mi też z pleców ptaszyniec odpadnie i zaraz widzimy się w kurniku. Te białe, co widzicie, to jest wapno. My od czasu do czasu rozrzucamy trochę wapna koło poidełek. Wiecie dlaczego? Bo to jest częste miejsce, ono jest mocno zafajdane, spadnie deszcz, robią się mini kałuże i kurki sobie lubią taką kupowodę popić. No tak jest. Dobra, wody jest tyle wlane. Na razie wrzucam ten płyn, ten roztwór. Gdzie to jest ta moja, oto. Jeszcze troszkę doleję. Tak nie za dużo. Chodzi o to, żeby jak najszybciej to wypiły. I żeby było jakieś w miarę stężenie na tyle kurek. I ja bym to zostawił, znaczy ja tak będę robił. Ja to zostawiam do czasu, aż woda zniknie. Nie daję im żadnej nowej wody. Mają to wszystko wypić. Kurki, macie tutaj coś dobrego. Tato Wam chemię przygotował. Najważniejsze to, co mówiłem, brak karencji. No super sprawa i kury macie w teorii wolne od ptaszyńca po 2 tygodniach. Także zobaczymy, jak to zadziała. Ja na forach szukałem różnorakiej, niewiele osób o tym wie, natomiast te, co spróbowały, bardzo sobie zachwalają. No tą metodą jakby droższą Exolt, no na pewno Wam zadziała tak samo. Tak samo Wam zadziała, to jest ten sam składnik czynny, nie ma żadnych dodatków, ani w jednym, czyli tym Bravecto, co Wam pokazywałem, ani w Exolcie nie ma jakichś dodatkowych składników, co by kurka nie mogła, czy mogła, bo to dla psa nie. Tam jest, podejrzewam tylko, że może otoczka jest typu trochę mięsnego, bo widziałem, że nawet jak mieszałem to było tłusta łyżka się zrobiła, no ale to musi psa zachęcić do zjedzenia. Kurom tłuszcz nie zaszkodzi ani mięso, a wręcz przeciwnie. Niestety kurki były dobrze opojone i widzicie, żadnej nie ma, która by się chciała napić i pokazać, że przeżyła. Był taki moment w naszym życiu siedliskowym, że zaczęliśmy narzekać na nasze grzędy, gniazda. Pamiętacie, był moment, że nawet je spaliliśmy i tam odkryliśmy bardzo wielkie pokłady jajeczek i właśnie tego ptaszyńca. Jest to naprawdę dziadowskie stworzonko, bardzo malutkie, wciska się we wszystkie szpary i mimo najszczerszych chęci i podlewania tymi wszystkimi płynami, one zawsze gdzieś znajdzie miejsce, w którym czuje się dobrze i się namnaża. I teraz, żeby Was przestraszyć, jak ciężko się walczy właśnie z tego typu roztoczem, bo to jest chyba roztocze, żeby Wam uzmysłowić ilość pracy, jaką się w to wkłada, to coś Wam powiem. Jedno roztocze, czyli powiedzmy kupujecie kurki i tylko na 10 kurek i na jednej kurce jest tylko jedno roztocze zdolne do rozmnażania. Wyobraźcie sobie, że z tego jednego roztocza po tylko 3 miesiącach nie robienia niczego będziecie mieli 500 000 nowych tych roztocz. 500 000 po 3 miesiącach, tak szybko się to namnaża. Oczywiście kurki robią kąpiele piaskowe i pozbywają się tego w naturalny sposób, więc nigdy prawdopodobnie by do tak radykalnego rozmnożenia nie doszło. Natomiast od jajeczka do dorosłego osobnika, który już składa jajeczka, chyba mija około 7 do 10 dni i macie następnego gotowego osobnika do rozmnażania. Dlatego my sięgnęliśmy po bardziej radykalny środek. Jedynym mankamentem tego środka jest to, że jakby nie powinniście już kupować kurek z zewnętrznych źródeł, albo jak bardzo, bardzo chcecie kupić takie kurki, to gdzieś je z boku, wiecie, osobno zostawić, napoić im tym płynem przez 2 tygodnie, żeby pozbyć się ptaszyńca i dopiero dołączyć do zdrowego stada, no bo jakby nie chcecie zarazić ich na nowo.
Za tydzień czasu podajemy następną porcję. Zaczniemy je obserwować, bo to prawdopodobnie mocno przerzedzi, jeśli nie całkowicie, na co mamy nadzieję, zlikwiduje nam ptaszyńca i będziemy Wam mówić, no złapię jakąś kurkę, szczególnie z tych starszych, bo te są młode, to podejrzewam, że jeszcze nie mają jakichś takich większych problemów i zobaczymy, jak to zadziałało. No jestem bardzo, bardzo ciekaw. Coś, co działa tak dobrze jak Exolt, który jest profesjonalnym środkiem za 1/3 ceny. Nasze zielononóżki, wyobraźcie sobie, znoszą już pierwsze jajeczka z czubatkami staropolskimi. No malutkie jeszcze, ale no fajnie, bo rozwijają się naprawdę dobrze, są zdrowiutkie. Będziemy uczciwe, powiemy Wam, czy preparat zadziałał, czy nie. Wszystko na to wskazuje, że powinien, no jakby dawki są zachowane. Nie widzimy powodów. Dla nas jedynym takim moim głowie powodem jest to, że wiem, że ptaszyniec przestaje się rozmnażać przy jakichś tam temperaturach. Temperatury teraz są niskie, więc nie jesteśmy pewni, czy on wchodzi w jakiś okres hibernacji, wiecie, i się chowa na zimę, czy on cały czas zostaje na kurce. Tego nie znamy. Od kilku osób słyszeliśmy, że ten płyn można podawać o różnych porach roku, to nie ma znaczenia. My tego nie wiemy. Najchętniej wydaje nam się, byśmy spróbowali na wiosnę, kiedy wiemy, że ptaszyniec rusza, bo jest temperatura odpowiednia dla niego do rozmnażania się. Natomiast my kupiliśmy 2 takie opakowania, jak mówiliśmy Wam, i tak chcemy powtórzyć na wiosnę, i tak chcemy powtórzyć, ale update będzie dla Was przedstawiony już pewnie no, za jakiś tam miesiąc może czasu, co nie? Nasza kaczucha francuska. Ja siedziałem w domu przy komputerze, odpowiadałem na komentarze i patrzę, leci jakieś potwornie wielkie ptaszysko, czarne, no bo ona jest czarna, więc pomyślałem, że może jakiś kruk, bo tutaj, nie, kruki tu wrony mamy, i że leci tak koło domu, no na samej górze praktycznie domu. Ja patrzę, a ona wylądowała w stawie, no to już wiedziałem, że to nasza kaczka. Bardzo lotne zwierzę i wiecie, one są takie grube, wydają się niezdarne trochę, bo to chodzą ociężale, ale lata to... Kurde felek, powiem Wam, że pierwsze mamy stworzonko, które naprawdę lata, bo kura podlatuje, gęś podlatuje, inne kaczki podlatują, a to lata. Także jestem z Ciebie dumna, mała kaczucha, ja bym Cię przerzucił do floku, ale uciekłaś, to teraz będziesz z kurami. Tak, teraz my też lecimy, Klaudia, montować film szybciutko na dzisiaj, bo to jest wszystko jakby robimy w środę. Czyli widzicie nas wieczorkiem, my to kręcimy z rana i do zobaczenia w piąteczek. Papa, miłego dnia. Papa, miłego dnia. Miłego tygodnia.